Hej, czołem. Witam serdecznie na mój skromny kanał. Dzisiaj chciałbym mówić o motywacji w nauce języków. Akurat obiecałem ten video koleżance. Byłem niedawno w Polsce i ona mi zadała pytanie, jak możemy utrzymać swoją motywację. I moim zdaniem, jako badacz ja mam mieć ciekawość, to kurz do sukcesu. I zawsze, moim zdaniem, mam wykraczać poza strefę komfortu, aby ukryć nowe rzeczy, wykraczać na nieznane tereny, to część z naszej pracy. I jeżeli naprawdę chcesz upoznać nowy kraj, nowa kultura, zawsze będzie coś nowego. Chciałbym wam dać jeden przykład. Niedawno byłem na południu Polski i byliśmy przypadkiem w ramach jednego wycieczki na jednym miejscu, gdzie robił pszczelarstwo. I byłem zainspirowany i kupiłem później w Krakowie książkę o tym. Pszczelarstwo, wymówienie tego cholernego słowa, pszczelarstwo, to wykroczenie poza strefę komfortu bez wątpienia. Ale ja nie mam pojęcia o tych owadach, ale właśnie dlatego warto dowiedzieć się coś więcej o nich, co mogę, jak Polacy mówią, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, pogłębić, nie mam zielonego pojęcia o nich, ale pogłębić moje znajomości o nich i jednocześnie rozszerzyć swoje słownictwo i oswoić nowe wyrażenia i tak dalej. Jest drugie pytanie. Od czasu do czasu mamy wrażenie, ja bardzo często mam wrażenie, już 20 lat mam wrażenie, że nie robię, od czasu do czasu nie robię postępów po polsku. I to zupełnie normalnie, moim zdaniem. Dlatego, że jestem wykowcą inżynierii chemii i chciałbym po prostu dawać za przykład z mojej dziedziny. Jeżeli masz wodę i ogrzewasz wodę do temperatury wrzenia 100 stopniów, to się zdarza stosunkowo dosyć szybko i możesz zaobserwować zmiany bez problemów. Możesz to słyszeć, możesz to widzieć i to reprezentuje fazę początkującą w nauce nowego języka. Nie możesz czekać długo, otrzymasz wrzątek i możesz sobie robić herbaty. Ale w inżynierii chemicznej para wodna jest o wiele użyteczniejsza niż wrzątek, dlatego, że nie tylko chcemy robić sobie czaj na herbatę. Widzę, tu był błąd, czaj to rosyjski, ale nie ma sprawy. Najważniejsze, jeżeli rozumiecie, co ja mam na myśli. Jeżeli masz para wodne, to bardzo użyteczne, dlatego, że możesz ogrzewać części pewnego procesu chemicznego. Ale jeżeli chcesz odparować całą wodę, możesz dłużej czekać, możesz włożyć 6 razy więcej energii, aby realizować odparowanie wody. I to jest jaka taki faza środnia od początkującego do zaawansowanego studenta polskiego. I nie możesz łatwo obserwować postępy podczas tego procesu,
jak na przykład, jeżeli patrzysz na wodę, na wrzątek, który transformuje się do pary wodnej, ten zmiana nie jest oczywista, ale się zdarza. Dobrze. Ale w końcu, jeżeli czekasz, masz swoją wodną parę, możesz użyć para wodne, aby napędzić cały lokomotyw. I napędzać cały lokomotyw to o wiele lepiej niż po prostu pić herbatkę. Okej, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to był mniej więcej użyteczny. Trzymajcie się. I jest jeden bardzo piękny, dwie bardzo piękne tureckie przysłowie. Po turecku sabır acı meyvesi tatlı, co znaczy cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce jest słodkie. Yeah. I uczenie nauki języka od czasu do czasu dużo ciężko, ale jeżeli umiesz się gadać z ludźmi, jeżeli umiesz stworzyć tak więcej z nimi, jeżeli umiesz zapoznać kraj, to bardzo słodkie poczucie. Po turecku tak się mówi damlaya gül olur, co znaczy kropelka po kropelce robi się jezioro. So, trzeba po prostu inwestować troszeczkę przez duży okres i w końcu będziesz widział rezultat. Dobrze. Warto się uczyć się mimochodem tureckiego. To bardzo trudny język, ale też bardzo egzotyczny. Okej. Trzymajcie się i do zobaczenia.